A tu piękne złote łąki na hali Kamińskiego. Kasia wchodzi na kolisty groń. I jesteśmy na hali wędralowej. Kasia podziwia zachód słońca. Tu jest zachód uwieczniony. Nie wiem, czy to widać. No teraz jest ekstrem trochę. Wyzwania. Widzisz, że tam są takie małe żabki co jakiś czas? Jesteśmy na przełęczy Klekociny. Ruszamy na halę Kamińskiego i na Mędralową. Na zachód słońca. Z przełęczy Klekociny wyruszyliśmy zielonym szlakiem i myślę, że za jakieś 2 godziny powinniśmy być na Mędralowej. Taki klimatyczny dosyć wąwóz, ale przynajmniej jest chłodno. I schodki są kamienne. Takie przyjemne podejście. Na razie nie za bardzo strome. Kasia nadaje ostre tempo. Ja już mam stan przedzawałowy. Tętno aerobowe. Idziemy potokiem, jak to zwykle jest w Beskidach, czyli szlak prowadzi dnem potoku, bądź potok płynie szlakiem, trudno określić. Tu jakiś ciurek sobie płynie, a my dalej do góry. Kasia tu wybrała wariant hardkorowy potokiem. Ja staram się omijać i jest atrakcja. Byle o suchych butach wejść. Skończył się potoczek. Teraz można iść. Idę. Idziesz. Ło, słyszysz jastrząb? Słyszysz? No. Jastrząb. To na ciebie się szykują. Fajny szlak. Idzie się taką ścieżką przyjemną. Zwłaszcza teraz, jak już nie ma wody. To sama przyjemność. Sponsorem wycieczki jest kto? Iga Świątek. Proszę Państwa. Iga Świątek. Dziękujemy, Iga, za tą fajną wycieczkę. Tu już się trochę wypłaszczyło, więc idzie się zdecydowanie lepiej. Myślę, że to najgorsze podejście z przełęczy Klekociny mamy za sobą. Tu już za niedługo będziemy się zbliżać do hali Kamińskiego, więc zaczną się też fajne widoczki. Idziesz, dajesz radę? Daję. Super. Naprawdę przyjemny szlak. Idzie się w cieniu, co doceniamy, zważywszy na dzisiejsze upały. Podjadasz jagody, widziałem. Jak są jagódki, to są niedźwiedzie. Są jagódki? Dzięki. I już za moment, już za chwilę wychodzimy na halę Kamińskiego. A my dzisiaj docelowo idziemy tam, na halę Mędralową. A na razie jesteśmy na hali Kamińskiego pod kolistym groniem. Tu przed nami Mała Babia Góra. A tu piękne złote łąki na hali Kamińskiego. Za Mędralową tam majaczy trochę pod słońce Pilsko i Beskid Śląski. Ale masz fajny plecaczek, Kasia. Jeszcze z podstawówki. Dziękuję. Piękne kolory. Znaczy pięknie się złoci ta trawa w zachodzącym słońcu. Jak już weszliśmy na halę Kamińskiego, to grzech nie wejść na kolisty groń, który jest zaraz tutaj obok. Kasia wchodzi na kolisty groń. Moim plecaczkiem pierwszoklasisty. Z plecaczkiem pierwszoklasisty. A oto kolisty groń. 1114 metrów nad poziomem morza. Hurra! Jesteśmy na kolistym groniu. Ależ grzeje to słońce sierpniowe. Naprawdę mocno. Od hali Kamińskiego na Mędralową idziemy żółtym szlakiem. Przez chwilę jeszcze nam będzie towarzyszyć szlak zielony, ale potem odbije w stronę Małej Babiej Góry. Znowu idziemy w cieniu, przyjemnie. Ładnie. Ładnie, nie? Kasia i jej oldschoolowy tornister ze szkoły. To nie mój nawet. W tym miejscu szlak zielony skręca w stronę Małej Babiej Góry, a my idziemy dalej prosto żółtym szlakiem. W tak pięknych okolicznościach przyrody, o, i tej niepowtarzalnej. Teraz przez chwilę tak trochę monotonnie się zrobiło, ale już coraz bliżej jesteśmy Mędralowej. Zobaczcie na to drzewo, tu jest cały pień wyżarty
praktycznie tego pnia nie ma. A tutaj normalnie całe wielkie, grube, zdrowe drzewo u góry jest. Normalnie szok. Doszliśmy do granicy ze Słowacją. Jest to charakterystyczny punkt słowacki, gdyż jest to najbardziej wysunięty na północ fragment Słowacji. Jednocześnie tutaj w pobliżu po słowackiej stronie są bardzo fajne trasy zjazdowe, enduro, rowerowe. A tu mamy takie tablice informacyjne. Modralowa, Jaloweckie Sedlo, Mala Babia Chora. I jesteśmy na hali wędralowej, tuż pod szczytem. Na razie niewiele widać, bo idziemy pod słońce, ale zaraz będzie wszystko elegancko widać. Jesteśmy na Mędralowej, 1169 metrów. Tu hala Kamińskiego, z której przyszliśmy. Tu Kasia, która jest niezadowolona, że nie ma ławeczki. Troszkę, no. Troszkę. To idziemy do Bacówki w takim razie. Przed nami hala Mędralowa z pięknymi widokami. Przed nami prezentuje się Jałowiec. Kawałek przed nim Beskidek i Czerniawa Sucha. A tu znajduje się Lachów Groń i hala Janoszkowa. Ale ptaszki ćwierkają. Małe kaczuszki, Kasia. Słyszysz małe kaczuszki? Małe kaczuszki tu są w trawie. Kasia tu już się obiada, zjadła już wszystko co miała, Pół batonika. pół batonika całe, a ja sobie tu fotim, krajobrazy sobie fotim i czekam na zachód słońca, który będzie już niedługo. Takie piękne okoliczności przyrody. Kasia podziwia zachód słońca. Tu jest zachód uwieczniony, nie wiem czy to widać, chyba raczej nie. No a tu już pomału światła bardzo mało jest, żebyśmy coś zobaczyli. Kasia, jest zasięg? Pojawił się zasięg, tak? Jest dobrze. Możesz sobie wysłać zachód słońca do wszystkich swoich znajomych. I oto pomału słoneczko znika. Praktycznie już go nie ma. Ja sobie jeszcze jedno zdjętko zrobię. Jeszcze jedno zdjętko. Znika za chmurami. Okej. Czas wracać na halę Kamińskiego, a potem na Przełęcz Kociny i do Koszarawy Bystrej. Tu jeszcze babią widać na koniec. A my dalej schodzimy w ciemność. Wróciliśmy na Polanę Kamińskiego. Na chwilę jeszcze zobaczyć taki spektakl. I co, Kasia? Fajnie? Trzeba było tu zostać. Trzeba było tu zostać? No. No, Na zachód. też Lepsze jest ładnie. miejsce niż Mędralowo. Też jest ładnie. No Kasia twierdzi, że tu jest ładniej na zachód niż na Mędralowej. No, może i ma rację. Tu jesteśmy idealnie na wprost słońca, więc też tak ciekawie by było. To co jutro? I przechodzimy znowu przez halę Kamińskiego. Robi się coraz ciemniej, coraz bardziej klimatycznie. Czeka nas zejście z czołówkami do samochodu. No niewiele już widać, a droga jest dość trudna, więc trzeba patrzeć pod nogi. Zaczął się potok. Poświeć mi tutaj trochę. Tak nie na mnie, tylko bardziej pod moje nogi. Żebyśmy cokolwiek widzieli. Widać coś? Nic nie widać. Widać, że idziemy po wodzie. To tam widać. Coś tam widać. Widać twoje nogi. No teraz jest ekstrem trochę. Wyzwania. Widzisz, że tam są takie małe żabki co jakiś czas? Przeskakują, uciekają. No jak się da. Jak się da, to idziemy tędy. Widać jeszcze szlak, więc znaczy, że dobrze idziemy. A kto to idzie po nocy na szlaku? Zimno. Zimno?
Cimno. Cimno, zimno. Cimno, zimno. Wycieczka się udała. Jesteśmy już prawie na przełęczy Klekociny. Zachód słońca był fajny. Nie był może jakiś wybitnie spektakularny, ale przygoda była. Oby takich więcej. Szczegóły trasy jak zwykle w opisie filmu, a szczegółowy opis wycieczki znajdziecie na mojej stronie bartłomiejbaryś.pl.